Oj. Działa to? Jeszcze raz. Działa to? Raz, raz. Powinno działać. Anioł streamuje budowanie, wiesz? Nie, przyjrzymy sobie inne KVK, żeby zobaczyć na co być gotowym na kolejnym KVK. No i tutaj zobaczymy jeszcze trochę wrogów. Kto sobie dobrze radzi, kto sobie nie radzi. I takie tam. A tak jakąś miałem chęć odpalić streamkę. No w ogóle byłem przygotowany na walki, a wróg to zrobił. Dobra, czy scena na grę działa jest? Także tutaj dużo nie będzie, nie? Raczej sobie przejrzymy tak na szybko, co się dzieje gdzie indziej. U nas to za dużo się nie będzie działo, tylko budowanie. Mamy wolną strefę, mimo tego, że idziemy free for all jako jedyni na naszym KVK, bo całe KVK nie jest free for all. Dobra, odsunę się od tej wieży, żeby niestety za blisko, żeby gdy się wybuduje, mogła się wybudować kolejna automatycznie. Ile czasu? 7 minut. Na szybko taki przegląd sobie zrobimy tych KVK, bo chyba większość już walczy, nie? Myślę, że już bastiony pewnie stoją gdzieniegdzie. Ale o tym się za chwilę przekonamy. Hej Piotr. No, dziś walk nie będzie u nas. Chociaż kto wie. Hej Maciej. Hej Daniel. No, Blue Moon. No, po migracji trafiłeś gdzieś na tragiczny serwer. Mówię, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? Wy walczycie? No, zaraz zrobimy sobie przegląd. W sumie to już można powoli robić. Tutaj mamy 7 minut do budowy. Spójrzmy może na lewo, tak? Dlaczego nie walczymy? Może od tego zaczniemy. To jest nasza strefa trzecia. Spodziewaliśmy się walk z Kin oraz z... chyba Gex, o ile się nie mylę. A dokładnie, z Gex. Ale oni wrócili do strefy drugiej, tak? Wrócili do strefy drugiej, poniszczyć sobie trochę wież. Oczywiście próbują tutaj odciągać... Kogo odciągają? Degen, degeneratów, serwer 85. I... Ktoś tutaj jeszcze jest, tak? FG Family. Tylko tutaj weszli sobie drugim przymierzem FA. Dobra, tutaj są jakieś walki, zobaczmy kto wygrywa.
Póki co, jak tak patrzę z daleka, to myślę, że wygrywają tutaj czerwoni, tak? 85 i FA, czyli K211 teoretycznie może przegrywać, ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. K211 oraz Fate, no tutaj się budują, więc z tej strony nie przegrywają. Tutaj się buduje FA, czyli FG Family. I tutaj jest chyba główny front, prawda? Co my tutaj mamy? Ej, K211, Fate radzą sobie, tak? Czyli póki co K211, tak? Ale wiadomo, ktoś może spać, może śpią tutaj po stronie przeciwników, także zobaczymy. Było trzeba nie migrować, no. Mówiłem, że u nas jest tak naprawdę całkiem spoko, nie ma takiego trudnego poziomu mimo wszystko. To, że nas tam czasem wrzuci gdzieś na jakieś top 1, top 2 KVK, no nie da się ukryć, tak? Często jesteśmy gdzieś tam wrzucani, ale tutaj widziałem, że nie trafimy na takie KVK. Z tego względu, że mamy za dużą moc. Tak jakbyśmy mieli te 10, może 11 miliardów mocy, może wtedy by nas wrzucili. Ale aktualnie myślę, że jesteśmy w takim złotym środku, bym powiedział. Takie 14-13 miliardów mocy. Wtedy nas nie wrzuca nigdzie wyżej, no bo po prostu mamy za dużą moc, tak? I za dużo byśmy przeważyli. Czyli mówisz, że musisz zrobić 600k piechoty T5 jeszcze, no. My będziemy robić, tak? Ja też będę robił piechotę T5. Będę robił piechotę T5 i na dodatek polecam szkolić T4, a nawet T3. 300 000, żeby, gdy nadejdzie event na wymianę jednostek, żeby sobie zamienić właśnie na piechotę. Bo jak myślę zauważyliście, piechoty nigdy za wiele. No dobra, czyli po tej stronie póki co powiedziałbym, że lekka przewaga K211, chociaż jeśli chodzi o zajęcie terenu, lepiej pokazują się czerwoni, tak? A w ogóle co byście zrobili na miejscu czerwonych? Zostawilibyście całkiem Z2, która jest teraz atakowana, i skupili się w 100% na Z3? Może byście się podzielili, że ktoś tam broni, ktoś walczy, a może potem full obrona Z2. Tutaj się tak zastanawiałem, co by zrobić w takiej sytuacji. Jak walczymy w Z3 i wróg wchodzi od tyłu. Raczej walka na dwa fronty nigdy nie kończy się dobrze. No chyba, że macie, wiecie, przewagę 10-krotnie wojska, ilości wojska, no to wtedy wiadomo, można. Coś jak YSS, gdzie biją się z graczami, którzy nie mają jeszcze T5. No to wtedy jasne, nie? Wtedy można się pobronić. I na 10 frontów. No, ale zerknijmy sobie na dół, co tutaj się dzieje. Też jest spotkanie przy Nekrosie. A na dole kogo mamy? OXG i FU przeciwko komu? Wolf i z kim oni tutaj byli? Tutaj są same NWE z tego co kojarzę, tak, dokładnie. Swojego KVK nie znam, a co dopiero innych. No i spójrzmy, kto tutaj wygrywa. I szczerze? Ej, całkiem dobrze wyglądają nasi przeciwnicy z Z2. Jak tak na to patrzę, no. Budują tutaj do przodu. Hej Majorka, czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Przegląd KVK szybki zrobimy i tyle. Szkoda, że Fate po tym KVK się rozpada. Czemu się mają rozpaść? Skąd taka informacja, że się rozpadają?
Czy oni dopiero co... Oni... Fate... jak powstało Fate? Fate powstało z rozłamu 05 DK. Więc... Jest to nowy twór, który uciekł z 05 DK i co? Próbują się teraz... Teraz będą się rozpadać znowu? I jak uciekli od 05 DK, żeby coś tam stworzyć? Wolf tutaj pusta wieża. Ej, OXG chyba wygra. Przynajmniej póki co wygrywają, nie? Tak bym powiedział. Jest wiadomo, tak remisik, ale z leciutką przewagą na naszych przeciwników z Z2. Chociaż teraz w natarciu jest Wolf. Myślę, że więcej graczy teraz dochodzi po tej stronie. Zobaczymy, nie, jak to wygra. Po prostu mają więcej terenu, więcej miejsca na TP. Więc może szybciej się wybudowali. Kto wie, jak to wyglądało. A jak będzie tutaj więcej miast, to myślę, że może być naprawdę wyrównanie. Także na razie tak remisowo bym powiedział, po jednej i po drugiej stronie. Szkoda, że u nas nic się nie dzieje, bo wróg poszedł bić wieżę, tak? Wróg poszedł bić wieżę. Ja tutaj jeszcze odpowiem na czacie i zabiorę wam zasłonę dymną, tak zwaną. To jest nasz przeciwnik, który powinien cokolwiek zrobić w naszej strefie. Jako ciekawostkę wam powiem, że... To było tutaj? Nie, to nie było tutaj, to było tutaj. Przy tej bramie. Tak się wybudowali, że nie mieli połączenia z bramą w ogóle. No i do tej pory ta brama nie jest przyjęta nawet. Także tak to wygląda. A my jesteśmy KVK 72. Zobaczmy, czy możemy już budować. Wyślę na budowę i robimy sobie przegląd. No jasne, że tak. Hej, Wilczek. Słynna Ravena ściąga ludzi. A gdzie ich ściąga? W sensie znowu z powrotem na 05 DK? A nowy projekt powstaje. Dobra, nadgoniłem wiadomości. Czyli nowy projekt powstaje. Nie wiem, Fate chyba sobie radziło jako tako. Nic, trzeba będzie zobaczyć, kto tam gra w Fate i może kogoś ściągnąć do nas. Zobaczymy. Tost z podłogi. U nas w 740 mamy S3, jesteśmy top 1 w mocy. Na top 2, top 3, top 4 i top 5. W Z5 pod smokiem. Ciężko idzie. 740. Może zerkniemy tam teraz nawet. A potem przejrzymy nasze KVK. Czy w ogóle mamy dostęp do tak wczesnych królestw? To jest ciekawe. Jeszcze. Serwer sezonowy. Czyli tutaj są te walki. Sporo miast, aż mi zlagowało. No dobra, do którego przymierza należysz? Które przymierze jest numerem 1? To jeszcze nas interesuje. TDE, okej. TDE, czyżby to byli ci czerwoni przy smoku? Nie, CV. TDE jest z prawej strony, no. Macie Bastion, ale czy on się utrzyma? W ogóle przejrzyjmy tak na szybko moce tych serwerów. I zobaczcie, czy ma to sens, czy tego sensu nie widzę. 5 miliardów prawie.
T-konta. Tutaj widzę jedną T5. Tutaj może druga T5 w R4. Kolejna T5 prawdopodobnie. Tutaj chyba są raz, dwa, trzy, cztery, nawet 5 bym powiedział. Macie trochę graczy z T5. Prawie 5 miliardów. A zerknijmy sobie na resztę. Czy mają szansę, czy nie mają szans? Ej, oni też mają 4 miliardy mocy, no. Nie widać tutaj mocnych kont za bardzo. To może być ich problem. Ale moc jest, tak? Moc jest w przymierzu. Więc myślałem, że może walczycie na jakieś słabsze, typu 2 biliony, może 3 max. A tutaj jest 4 biliony, 4 miliardy, tak? Tutaj po angielsku, po polsku. Więc czasem robię takiego miksa, jak coś mówię. Tutaj musicie się przyzwyczaić. No, ten jest taki... Też prawie 4. Tutaj 3, więc... Prawdopodobnie nie ma tutaj te piątek zbytnio. Malutkie te konta tutaj. Dosyć, no, w porównaniu z waszymi. Więc te 3 miliardy mocy... Powiedziałbym, że... Jedno konto T5 może to wygrać. Nawet nie żartuję, nie? No ale na pewno ci czerwoni mają dosyć sporo mocy. Chyba, że TBX jest też przeciwnikiem, więc też mają trochę tej mocy. A przymierze tutaj, CV, co oni mają? I też mają powyżej 4 miliardów, no. Mają gracze T5. Tutaj być może jest T5, być może nie ma. Również małe konta. Dosyć. No, z takimi małymi kontami to naprawdę. Jeden gracz T5, który ma 100 milionów mocy. Jeden na całe przymierze możesz sobie walczyć. Niestety, ale tak wygląda. Tak wygląda przewaga jednostek T5 nad ledwo otwartymi T4, prawda? Byłem po drugiej stronie, więc wiem, jak to wygląda. Tutaj jakiś malutki sojusz. No, na takich małych królestwach jedno mocne konto może mnóstwo zrobić, a wy tych kont macie trochę. Mimo wszystko i tak przeciwników jest bardzo dużo, więc staminy może wam brakować po prostu. No i u was też, wiadomo, nie każdy ma tyle mocy, co te mocne konta, więc... Więc o ile ci gracze na pewno mają mnóstwo zabawy na tym KVK, mnóstwo zasług, no to podejrzewam, że taki mniejszy gracz też ładnie, jak na taką moc. Ja też pamiętam, że miałem przy 20 milionach mocy 8 milionów zasług, więc dobry wynik. No ale tacy mniejsi gracze po 20 milionów no raczej za dużo też nie zrobią. Więc no, widać różnicę w zasługach. Przepotężna różnica w zasługach między takim graczem T5 na takim KVK. Jest kilku chętnych, mówisz Piotr, i się odezwą. Zobaczymy, czy ich przyjmiemy w nasze szeregi. Na pewno parę kont. U nas już powoli nie ma kogo wyrzucać nawet, więc trzeba ostrożnie przyjmować. Ale jest jeszcze parę wolnych miejsc. Tak jak mówię, no nie chcę przekroczyć tych 15 miliardów mocy. Myślę, że tu, gdzie jesteśmy, jest naprawdę spoko, nie? Bo i nie ma jakichś 24-godzinnych walk non-stop na bastionach. Można się wyspać nawet, więc myślę, że to jest taki fajne miejsce, w którym jesteśmy. Na ilość was gniotą? No właśnie o tym mówiłem, że raczej jak macie przegrać, to ze względu na ilość przeciwników. No bo nie da się każdej strony pilnować, tak? Jasne, ten bastion może stać tutaj długo, pewnie macie mega dobry garnizon. Najlepszy na serwerze, ale...
Ale wojsko kiedyś się wam skończy też. Kurczę, aż bym wrócił na takie mniejsze KVK, gdzie dopiero grasz jednym legionem, bo nie masz jednostek na 2. Ciekawe czasy to były. Nie no, teraz na 5 legionów, jak grasz na mniej niż na 3 legiony, to nuda u nas aktualnie. Więc tak to wygląda. Ordo buduje? Oczywiście. Hej, tylko patrzam. Witamy. No to co? Przejdziemy może od góry, co? Od pierwszego KVK. Zerknijmy. Na gigantów, jak to wygląda. Teraz pytanie, które to KVK numer 1? Oczywiście będę patrzył tylko na tą mapę The Road to Dawn. No nie będę patrzył na jakieś koki i inne rzeczy. Tylko obchodzi nas nasza pula serwerów, tak? To na pewno nie jest nasza pula, to są świeżynki jakieś. To też. Pierwszy serwer, gdzie tam jest pierwszy serwer? BTX, no to jest pierwszy serwer, więc tutaj 4065. Także przejdźmy na tę mapę. I poczekajcie chwilę, pójdę się napić. I zaraz zerkniemy, co tutaj się dzieje. Tak, już przyniosłem sobie. Dzięki za tutaj podpowiedź, co mam zrobić. Pozdrawiasz Kapsla. No, Kapsel sobie poszedł od nas, więc zobaczymy. Dobra. Spójrzmy, co tutaj się dzieje, tak? NTS, to jest NTS? Tak, NTS przeciwko BTX. Pewnie są już bastiony, nie? Bo to są takie królestwa, że... Może przybliżmy to gdzieś z boku, żeby nie zlagowało nam naraz. Czy jest tutaj już dużo legionów? Całkiem sporo. A czy są bastiony? Nie ma bastionów? Poszedł się napić do studni chyba? Nie, już jesteśmy na miejscu, spokojnie.
gdzie kapsel poszedł. Na serwer 80, tam również zerkniemy, także za chwilę. O, widzę, że bot działa nawet, także ja też tutaj, skoro bot napisał, też się przypomnę. Jeśli wam się podobają takie rzeczy, takie live'y, wiadomo, że teraz się akurat nic nie dzieje, ja byłem napalony na większą akcję tak naprawdę. Ale jeśli wam się podobają, to zostawcie tutaj lajka w górę. To taki znak, że wam się podobają live'iki. A subskrybować myślę, że subskrybujecie, prawda? No jak można nie subskrybować w 2026 roku, prawda? Dobra, tutaj pierwszy teleport, więc wieża została wybudowana. A nie, to jest teleport gracza NTS. Nie, to jest BTX. A tutaj jest 98%. A, bo ona już jest wybudowana, tylko się ulepsza, ok. Czyli to są gracze AFK po prostu. Nikt ich nie chce wybić? Wszyscy tutaj pilnują? No. Każdy pilnuje tej wieży, więc całe zamieszanie jest dookoła tej wieży. O Jezu, ile to jest miast. Chciałem zobaczyć, czyja to wieża, ale... Komputer mi wybuchnie. To jest BTX, tak? Tylko ich farma exp, ok. No, ale przybliżmy tak na chwilę, żeby mniej więcej się wczuć, co tutaj się dzieje. No, BTX wygląda lepiej troszkę, jest ich więcej. No i budują się do przodu, więc mają lekką przewagę, prawda? Zaraz wracasz, jakaś drama z hydrą? No to opowiadaj, może zerkniemy również tam, co się dzieje. Jakieś zdrady? Nie zdrady. No dobra, tutaj BTX chyba sobie dobrze radzi. Wchodzą na ich teren w ogóle? Ej, wchodzą jak do siebie, nie? BTX wchodzi jak do siebie. Szkoda, że nie możemy tutaj ustawić kolorów, tak? To byłoby najlepsze. Że jedna drużyna miałaby swój kolor, druga swój kolor i byśmy wiedzieli, kogo jest więcej. Chociaż i tak widać, że BTX sobie radzi naprawdę dobrze, więc myślę, że ciężkie czasy nastały dla graczy NTS. A w ogóle zobaczmy, ile mocy ma. Nie no, BTX to ma bardzo dużo mocy, nie? Chyba 40 miliardów mocy mają, więc ciężkie wyzwanie dla graczy NTS. Kiedyś legenda można powiedzieć. A teraz gdzieś stracili ten status. No dobra, czyli tutaj jest jedna walka i chyba tylko oni walczą na tym KVK, nie? Bo to jest chyba pokój w tej strefie trzeciej. Kogo tu mamy? WB i... Jak oni się nazywali? NXW, o. Tak, tutaj spokój i tutaj też jest spokój. WAO z TFS. No, spokojnie tutaj jest. Także BTX tutaj wygrywa. Póki co, powiedziałbym. KVK numer 2. Ajajaj, jak nie lubię, że to od razu się przybliża. Dobrze, że nie do jakiejś akcji. Co tutaj jest? LXA. Tak się oni nazywali? Oni zmienili sojusz, nie? Czy oni się nazywają LXA? Chyba zmienili. Coś kojarzę, że kiedyś to było inne. Chyba że farmą weszli, nie? Może tak być. W każdym razie raczej przegrywają teren, prawda? Ciekawe, kiedy u nich się bramy otworzyły. Czy możemy to sprawdzić? Chyba nie możemy tego sprawdzić na innym serwerze. Nie mamy tutaj informacji. Ale no, RFF chyba dominuje, co? Kolejne wieże stawiane.
Szkoda, że nie znam dyplomacji tego królestwa, jak to wygląda. W ogóle jest Fog. A Fog też nie wiem, czyj ten Fog jest. A dopiero odpalili Foga. Więc myślę, że ten Fog jest drużyny, która stawia bastion. Bo ten bastion się dopiero buduje, więc na pewno ten Fog należy do drużyny... Tak podejrzewam, może nie na pewno, ale podejrzewam, że należy do LXA. Ile ten bastion jeszcze się będzie budował? Też nie mamy takiej informacji, ale... Ja wiem. Jeszcze sporo, na pewno jeszcze sporo. Z 40 minut pewnie. W tej chwili mają najwięcej mocy, z tego co wiem. Tak, oni mają najwięcej mocy. BTX. Niby mają się rozpaść, ale kto wie. Nie słyszeliście tego ode mnie oczywiście. Ja raczej wątpię, by takie królestwo się rozpadło całe, nie? Ale zobaczymy. Eko też się rozpadło, a nie powiedziałbym, że ze względu, że jedna osoba odejdzie lider, że całe Eko się rozpadnie. Dziwi mnie to, że nie zostali na swoim serwerze po prostu i nie wybrali nowego króla czy coś. Mogli się zmieniać. Jak za dużo dla jednej osoby. Wiadomo, nie? Na takim top 1 królestwie bycie królem to też presja. A to są 2 bastiony w ogóle. Świetnie trafiliśmy. Całe szczęście, że mnie tutaj nie ma, nie? Bo już piechoty to bym nie miał. A mam tylko 300 000 dopiero. King WG. Pewnie źle to przeczytałem nawet. No, sam swojego rally nie możesz, kolego, uzupełniać, więc to jest na pewno minus dla takich kont. Chwila. A tutaj są gracze należący do LX, którzy nie mają terenu pod sobą, tak? Są na terenie RFF, więc musieli im zniszczyć jakieś wieże. Skoro mają tutaj miasta, nie? Tak mi się wydaje. Więc RFF w natarciu, na pewno. RFF jest w natarciu. No, jak ktoś kogoś wypchnie do tych schodów za iglicę, to już jest GG. Ja nie widzę tego, żeby wchodzić tu. Tutaj stawiasz jakiś jeden bastion, tu jakiś drugi. Jest pozamiatane, nie? Wystarczy, że wypchną cię za iglicę. Nie ma powrotu. Myślę, że nie ma powrotu z czegoś takiego. Więc te walki tutaj również chociaż da się to jakoś naokoło. Tak, tutaj działają naokoło. Ale RFF pilnuje. Zobaczmy, czy jest jakaś droga naokoło. Na pewno tutaj można się dostać. A to by musieli aż tutaj iść, bo nie wejdą na wzniesienie. Nie no, imo jest GG. Jak tracisz teren na takim KVK, które jest, wiecie, top 1, top 2, top 3, gdzie jest 200 graczy na serwerze i jest komu filować te bastiony, to myślę, że nie ma powrotu, jak już cię wypchną na dół. Na takich KVK to na samą manę spalają 1000. Dokładnie. Wiadomo, że nie wszyscy, tam są też gracze, którzy siedzą w takich mocnych serwerach, na takich mocnych królestwach, żeby sobie tam skrzyneczki łapać. Sami nie kupują za wiele. Ale ogólnie tak, dużo tam many idzie, dużo jednostek. Więc jak nie masz jednostek, to ciężkie chwile, szczególnie jak masz mało piechoty. A spójrzmy w ogóle na metę, kogo się teraz gra na bastionach. Pewnie nadal Mogro z Kumą, a rally Lake One Kuma. A tutaj jest przerwane, tak? Przerwali rally. No, rally zostało przerwane. Więc tutaj zobaczmy, kogo grają na bastionach.
O, tutaj jest grany Mogro, znaczy Mogro, Kuma z Lejkłanem. A nie Mogro Kuma. No, nie wiem, mi się wydaje, że chyba Mogro Kuma też jest całkiem mocny garnizon, ale który lepszy? Ciężko powiedzieć, trzeba by to było przetestować. No, w każdym razie, jak się nic nie zmieni, jak RFF nie pójdzie zaraz spać, to myślę, że nie będzie powrotu dla LXA. O, kogo ja tu widzę? Sleepy Eyes. Jak sobie radzą? Czy to są przeciwnicy, czy to jest... Czy to nie przeciwnicy? Są tu jakieś walki, czy to są oni w ogóle sojusznikami? Czekajcie, zerknę na Discord, może ktoś mi powie, jak tutaj dyplomacja wygląda. To chyba jest jeden zawodnik z LXA, tak kojarzę, no. To jest 544 serwer? Bo widzę, że jest Bane tutaj z LXV. Także sprawdźmy, który to jest serwer jeszcze. Ale to jest chyba ich, nie? Gdzie ten bastion był? Tutaj. Zobaczmy, czy jest to... Czy są to gracze z 554. Wystarczy na gracza kliknąć, tak? 554. No już tutaj ja widzę, że kolega poznał graczy z RFF. Jak to wygląda granie na RFF. Graliśmy jako VP na to królestwo również. I VP miało wtedy ile? 12 miliardów mocy? RFF miało 24 miliardy mocy i musieliśmy na nich grać, więc nie było lekko. Dobra, mamy potwierdzoną informację, że wszędzie tutaj są prawdziwe walki, nie żadne jakieś friendly wary, więc zobaczmy, jak to wygląda, jak wygląda mapa. Ej, w ogóle tutaj kto stawia twierdzę? SCL. Tutaj są również oni. Bardzo słabo to wygląda dla Sleepy Eyes. W ogóle oni są w odwrocie już? Ej, co jest? Co jest z nimi? VP ich tak wymęczyło na poprzednim KVK, że nie radzą sobie. Absolutnie sobie nie radzą. Kiepsko to widzę. Żartuję oczywiście, no. Nie no, naprawdę nie żartuję. Walki były obciążające na pewno dla nich. Mega comeback zrobili przez 5 dni i nocy.
Walki były dzień w dzień, każdego dnia, więc naprawdę na poprzednim KVK było mnóstwo walk. Czy to dla K211, czy to dla Sleepy Eyes. No, VP22 również swoje powalczyło. Głównie właśnie z nimi, żeby ich osłabić. Palą tutaj graczy. Sleepy Eyes. Więc Sleepy Eyes przegrało mega mocno strefę drugą. Z kim oni byli tutaj? Z RFF. F. Nie mieli szans. No i tutaj też kiepsko to wygląda dla nich. Chociaż wiecie, jeśli byliby tak uparci, jak byli uparci na poprzednim KVK, to kto wie. Ale nadal uważam, że... No zobaczcie, jak jest ta mapa ułożona. Jak cię tutaj wypchną poza tę rampę, to myślę, że ciężko jest potem wrócić tutaj na górę. Myślę, że w ogóle bastion stawiają teraz. No, budują go. Ich ostatnia szansa. Przetrwanie... Chociaż oni powinni się już powoli budzić. Nie no, jeszcze śpią. Oni tak zaczynali grać 23 polskiego czasu, coś takiego. No to jeszcze 3 godziny muszą wytrwać. I wtedy zobaczymy, czy się utrzymają, czy nie. Więc jeszcze bym ich nie skreślał, chociaż póki co przewaga jest dla SCL. Hej cichy, jakiego programu używasz na kompie do koda? Jest oficjalna wersja na PC. Ogólnie od deweloperów, więc na oficjalnej stronie możesz sobie zobaczyć. I myślę, że znajdziesz, nie? Tej wersji używam na PC, więc żadnych tutaj tych... Zapomniałem, jak się nazywa ten emulator. Ale żadnych emulatorów, tylko oficjalnej wersji używam. Więc... tak to wygląda. Czy mnie cieszy, że przegrywa tutaj Sleepy Eyes? Oczywiście, że tak, bo widać, że ich zabolało. Ale tak jak mówię, no, jak będą walczyć tak jak walczyli na naszym KVK, to jeszcze bym ich nie skreślał, chociaż będą mieli mega ciężko, będą mieli naprawdę mega ciężko. A my przejdźmy do strefy kolejnej. Kogo my tu mamy? Nie pamiętam, czy walczyliśmy kiedyś z RAC. Tutaj już moja pamięć wysiadła, aczkolwiek walczyliśmy kiedyś z tym przymierzem, które teraz jest AKS-2. To jest ich jakiś farm. A ich prawdziwy, główny sojusz to S2AK. Także z nimi kiedyś walczyliśmy. Trochę byli słabsi, teraz im się jeszcze bardziej urosło. Z tego co wiem. Dokładnie, 20 miliardów mocy. Ale zobaczmy, jak wygląda front, tak, bo po to tu przyszliśmy. RAC by przegrywało? Na to wygląda. Bo są na ich terenie i pchają. Tutaj jest kolejna wieża budowana, której nikt nie przerywa. No... S2K w natarciu. Myślę, że tutaj naprawdę RAC topka królestwo kiedyś. Ile mają teraz mocy? Ej, nadal mają dużo. 22 miliardy. Kto tutaj buduje? I tutaj też się budują. AKS-2, więc... No, to jest ten Ghost? Który to jest Ghost? Przecież tych Ghostów to jest mnóstwo, więc może nie będę tutaj sprawdzał jakiegoś Ghosta, bo pewnie nie jeden gracz ma taki nick. Aczkolwiek aktualnie RAC powiedziałbym, że jest w odwrocie. Ale wiecie, może śpią, tak, może się obudzą. Tak jak mówiłem, te azjatyckie przymierza, do których chyba 2 te królestwa są azjatyckie, budzą się, tak wiecie, późną nocą w Polsce, więc zobaczymy, kto wtedy będzie kogo pchał. Ale aktualnie nie ma co ukrywać. I jak widzicie, RAC przegrywa. Także za chwilkę przejdziemy dalej. To jeszcze sprawdzę jedną rzecz.
No dobra. Tylko, że nie wiem, kto jest z kim tutaj. I jak wygląda dyplomacja, ale same strefy wiemy, kto wygrywa, tak? Tutaj S2AK. Tutaj póki co SCL. No i tutaj powiedziałbym, że RFF wygrywa, no. RFF dopiero się obudzi tak naprawdę, więc... Również dopiero się obudzi, a już są w natarciu. O, zobaczmy jeszcze na garnizon, bo tego byłem ciekaw. Tutaj również grają Kumę z Lejkłanem prawdopodobnie. Myślałem, że Mogro będą grać. Może wejdę na Discorda, bo tam były jakieś urywki raportów. Chyba nawet z tego bastionu. Więc za chwilę poszukam. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Chociaż wiecie, tutaj są dookoła tych bastionów, dookoła rali, więc pewnie z AOE ktoś obrywa, więc będą trochę zaburzone te raporty. A jak to wygląda w ankiecie? Co wybraliście? Co byście wybrali? Co byście zrobili, gdybyście mieli walkę w Z3, ale wróg by was atakował w Z2 i próbował was odciąć? Większość z was walczyłaby na 100% w Z3 i odpuściłaby totalnie Z2. No, ja również bym chyba tak postąpił. Na 2 fronty na pewno bym nie próbował bronić, bo... Najgorsza rzecz to jest walka na 2 fronty. Tak jak mówię, no jak nie masz ogromnej przewagi nad przeciwnikiem, to jest naprawdę mega ciężko cokolwiek wskórać. Wiadomo, pierwsze 2 dni można powalczyć, ale z upływem czasu walka na 2 fronty, ani nie masz staminy, wojsko też się kończy. Mega słabo. Mega kiepsko tak się walczy, graczom też się nie chce, wiecie, teleportować z miejsca na miejsce. Tak przybliżyłem tutaj, aż mi Discorda wywaliło. Może oddalmy i może Discord się wczyta teraz. Zobaczymy. Dobra, coś ruszyło, więc włączamy Discorda jeszcze raz. O, scenę, na pewno chcecie zobaczyć to, co ja widzę. Jest pytanie, czy ta scena zadziała. Aż zerknę ja na stream. Dobra, widać, tak? Widzimy tutaj. To jest to rally z tego dolnego bastionu. Więc Alexei tutaj robiło rally. Lejkwan Kuma. Szkoda, że nie widzimy pupili. Natomiast zabitych, spójrzmy na zabitych, tak? 5 milionów jednostek. I na pewno sama piechota 5 milionów. Po jednej i po drugiej stronie. No, 10 milionów piechoty poszło do piachu. A poważnie ciężko rannych? Ej, mega na plus. Mega dobrze to na plus wychodzi dla Alexei. Chyba RFF, tak jak zawsze to robili, czyli farmami tam dopychali. Tak podejrzewam, ale nie jestem pewny, tak, bo nie widzimy samych raportów. Ale RFF jest znane z naprawdę tysięcy farm i myślę, że nadal mogą to kultywować, takie granie. I zresztą spójrzmy, może znajdziemy jakieś farmy tutaj.
I inaczej może to zróbmy, wiecie? Wejdźmy sobie w to królestwo. Znaczy w sojusz i zobaczmy w członków. No tutaj już są jakieś farmy. Doom. Mnóstwo farm, ale to są takie małe faremki, że raczej nie mają tego wojska. Te faremki małe są tylko po to, żeby blokować budowę kogoś. Więc po to są te małe faremki. Ale wiem, że też mieli tych większych trochę farm, żeby właśnie filować bramy, żeby filować bastiony, chyba że już zmienili strategię. No to było bardzo dawno temu, kiedy z nimi grałem. A w sumie przeciwko nim. No od tego czasu, wiecie, dużo się zmieniło z farmami. Teraz raczej każde królestwo nie pozwala trzymać farm, które przekraczają 15 milionów mocy, więc tak to wygląda. No, tutaj na 2 bastiony zejdzie im tej piechoty. Jednym i drugim, jednym i drugim. Ale no, KVK numer 2 jest za nami. Przejdźmy do KVK numer 3. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. To jest rog. Tutaj jakieś wymiany meritów. Ej, tutaj jest spokojnie, powiedziałbym. Czy się dopiero otworzyły te bramy? Może i się dopiero otworzyły, ale żadnych walk tutaj nie widzę. Ej, tutaj też spokój. Co, oni nie mają żadnych walk w Z3? 25 IL, 25... O, tutaj jest 21, przepraszam, 21 SV. SW. Tylko tutaj są walki, więc zerknijmy. No, póki co remisowo bym powiedział, chociaż tutaj widzę, że jest stawiana twierdza już przy Nekrosku. Ale zobaczmy na pole walki, jak to wygląda. Czy są jakieś bastiony? Czy tutaj honoróweczka bez bastionów jest grana? Ej, chyba nie ma, a nie jest, jakby bastionów by nie było. I to już jest ledwo co wybudowany. Świeżutki bastion. Czekajcie chwilę. Zaraz wrócę, a wy sobie tutaj poglądajcie waleczki. Zaraz wracam jak coś.
R. Dobra. Słychać? No, to jak to tutaj wygląda? Hej, Skorpion. Czego jesteśmy świadkiem? Kto tutaj wygrywa? I chyba, szczerze, 21 SV, nie? Na kogo w ogóle oni walczą tutaj? Kto tutaj w ogóle jest? Nie znam tego sojusza. Co to jest za sojusz? Jakiś malutki. Jakieś farmy pewnie. Nie no, nie znam tego. Co to w ogóle jest? IVR? IVP? Aż muszę się przyjrzeć, co to w ogóle jest. Na pewno są podzieleni na dwa. IV 36, 8 miliardów. Pół. To było IVP? Tak. A IVR? IVR to jakieś totalne faremki malutkie. No i środkowy sojusz. To też jest IVP. A to jest IWP. 11 miliardów. A, to jest 36, okej. No dobra, czyli mają te 20 miliardów około. A mimo wszystko ich nie kojarzę. Nie ma czego oglądać na twoim serwerze? Straszny paździerz? No. Zerkniemy pewnie tam zaraz. Także zobaczymy, o co chodziło z tą hydrą, tak? Zagadka hydry będzie rozwiązana. No, w każdym razie tutaj na KVK numer 3, o ile się nie mylę, jest tylko jedna walka. Jedna strefa walczy. Czy inne walczą? No i inne walczą, ale między sobą. Więc walczą, że się wymieniają zasługami. No tutaj 21 SW. Myślę, że pomimo tego, że ten teren wygląda jak wygląda, póki co myślę, że powinni wygrać. Przejdźmy do KVK numer 4. Oho, 80. Zanim tam wejdziemy, bo to się trzeba przygotować na spokojnie, wyślijmy na budowanie. Ktoś buduje tę drogę? 10 minut. Tutaj jest godzina. To może drogę sobie pobudujmy.
Dobra, niech leci. No i wejdziemy sobie na 80 zaraz. Chociaż póki mamy tę chwilę, to jeszcze na czat tutaj odpowiem. Bo widzę, że mam parę wiadomości. Dobra, Fusi się zachwyca raportami. Kosk z pewnie Kumą. Czy coś na królewskim czacie jest pisane? Albo na czacie R4, bo teraz to mnie tylko interesuje. Wszystkiego nie będę teraz czytał. Dobra, tutaj się nic u nas nie dzieje, absolutnie. Jak widzicie, no mamy strefę trzecią tylko i wyłącznie dla siebie. Więc co? Nekros, może Hyderka jak się uda, chociaż wątpię, myślę, że wróg się czai tutaj na jakieś uderzenie. Nie no, zobaczmy jak mocno spuszowali jeszcze i przejdziemy na 80, gdzie są inni Polacy również, którzy grali kiedyś w VP, także zobaczymy jak sobie radzą. No a tutaj co? Wróg, który powinien z nami walczyć, pcha sobie strefę. Raczej nic nie znajdę u ciebie na serwerze. No, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Jak tam wejdziemy, oczywiście. Agnes niech się za robotę weźmie. Może buduje, tak? Z tego również będzie rozliczona, spokojnie. Bierzemy takie rzeczy pod uwagę. Budowanie, niszczenie. Tak, tutaj jest. Jest serwer chłopaków z 80, także zobaczmy jak sobie radzą. Dobra. Ej, 50-50 jest tutaj. Tak z góry patrząc, nie? Idealnie równiutko. Tak jak idzie Nekros, tak idzie ta linia terenu. A zaraz zobaczymy jak to wygląda z bliska. No dobra, myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przybliżyć trochę miejsca akcji. Może zacznijmy od dołu, żeby zobaczyć jak to na dole wygląda. A więc trafiliśmy na bastion. Bastion jest na dole. Bastion z dołu jest dla TC. To jest ich sojusz tu TC w ogóle. Ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą.
TC mogli być naszymi sojusznikami na poprzednim KVK, ale wybraliśmy K211. Także zobaczmy, jak przegrają z FA, no to dobrze, że ich nie wybraliśmy, nie? Ale zobaczymy. Mydełko Fa. No, żartują sobie tak z FA. A jak wygląda sytuacja? Ej, każdy gra tego, Kumę z Lejkłanem po prostu, nikt nie gra Mogro na Bastionie, nie? Jak oglądaliśmy wszystkie Bastiony, to wszędzie był Kuma. Są jakieś znajome twarze, jest Lloyd, jest tam z tyłu Slavko, no bo jak mógłby być z przodu? W końcu jest Mage Mainem. Chucky. Brego. I chyba tyle. I mało tych legionów ogólnie jest w polu, nie? Jak tak patrzę na to. No ale z drugiej strony, czy muszą być w polu? Ważne, aby tutaj rally garnizon filować, nie? Ale ogólnie mało tych legionów jest w polu. Może są wyżej, także przejdźmy w górę. Tu jakieś rally pewnie poszło, nie? Chociaż nie, to jest 5 Bomb Inf od Samstera. Czy jest tutaj drugi bastion gdzieś? Tutaj coś się dzieje. Ej. Budują sobie wieżę, nikt tego nie bije, no. Mało tych legionów jest w polu. Szczerze, jak tak na to patrzę. Hej Morisek, witam. Nie no, naprawdę jest mało tych legionów tutaj w polu. A czy to jest wina Bastionu? Może się wystrzelali już. No zobaczcie, to jest drużyna jedna, to jest ich open field, a to jest drużyna druga, ich open field. My na budowie mamy więcej legionów niż tutaj jest łącznie teraz. Dobra, na Discordzie odpisywałem jak coś. No ogólnie, powiem wam szczerze, remisowo jest póki co, chyba że drugi bastion gdzieś powstanie. Bastion od drużyny... Od której drużyny? Od FA, prawda? Tutaj nie postawię, bo nie ma miejsca na pewno. Ale jakby skasowali sobie jakąś wieżę i postawili w tym miejscu bastion, na przykład tutaj gdzieś. Nie no, ciężko filować by mieli. Tutaj między górami. Raczej tutaj byłoby lepsze miejsce, ale czy bastion tutaj coś by zmienił? Niekoniecznie. A, 2 razy wtopa na hydrze, czyli co, robiliście sobie zwykłą hydrę, tak? Czy elitkę może?
No, tutaj tylko będzie rally. Rally robione, nic więcej. A nie wiem, w których godzinach grają oba przymierza. Więc tutaj nie ma co oglądać ogólnie póki co. Przejdźmy sobie wyżej. Walka w Z2 ponownie? Być może, bo chyba tutaj jest pokój wszędzie, tak? No to co, wrócili do Z2 walczyć jedni i drudzy? Czy nie? Czy tutaj jest po prostu... Nie no, pilnują. Pilnują. Także widzicie, no. Nie wiem, mi się bardzo podoba ten motyw, gdzie jak już zajmiesz Behemota w Z2, te Behemoty się zamykają, nie trzeba ich pilnować. To jest naprawdę świetne, nie? Każdy byłby zmuszony iść do Z3 po prostu walczyć. Ale z drugiej strony ta mapa taka jest, że tutaj do każdej strefy można wchodzić na kilka sposobów, więc poniekąd to rozumiem, ale wolę rozwiązanie jednak, że zajmiesz Behemota raz i nie można go zająć potem ponownie, nie można go odbić. Mówisz, że elitka chyba była? No to było mówić, byśmy poszli zobaczyć, jak wam idzie, może jakaś rada by poszła. Więc tutaj tylko walczy tak naprawdę FA z TC. Za dużo tutaj nie będzie się działo. Bo wątpię, żeby któreś przymierze weszło na teren i niszczyło wieżę tak ręcznie. Skoro nawet teraz nie zabijają budowlańców. Więc raczej walki będą tutaj na bastionach. I tyle. A ten bastion się dopiero buduje, tak? Czy on już się wybudował i strzela? Buduje się. O matka, jaki ma zasięg? Coś zniszczy ciekawego? Raz, dwa, trzy wieże, nie? 3 towery do przodu. Zawsze coś. I jaka rada na tym etapie? Już każdy powinien ogarniać? No wiesz... Czasem ktoś nowy szybko wbije moc i tak naprawdę jest nowy w grze, ale ma podobną moc do nas i może nie wiedzieć czegoś. O, Counter Rally poszło od Venoma. Zobaczmy na cyferki jeszcze w ogóle. Mocno uderzyło, co? Chociaż teraz już spadło. 99 000. 67 000 na wzmocnionym ataku. Ale to tłucze. Ja myślę, że to rally padnie, nie? Jak obstawiacie? Ja myślę, że to rally padnie, jak będą filować rally łuczników. Pooglądamy sobie kawałek. Może jakiś raport dostaniemy gdzieś? Nic nie ma. Rozwiązali, albo po prostu się zabiło o to rally. Kto wie? Myślałem, że jest szansa, żeby pokonać to rally, ale jednak piechota to piechota. Nie, no tutaj wiecie, za 3 godziny jakbyśmy wrócili, no to ten bastion zniszczy 2 wieże dopiero. Pewnie FA postawi swój bastion gdzieś tutaj, żeby ich blokować i będą się przyglądać na siebie. Chociaż mogą tutaj być jeszcze 3 bastiony, nie? Bastion od FA i bastion od ich drugiego sojuszu, nie? Pixów. Pewnie tutaj gdzieś postawią, żeby ich odcinać. Ale tutaj jest TC główne przymierze, więc oni też pewnie gdzieś postawią tu bastion. Najlepiej by było dla nich, jakby postawili tu bastion i ich zablokowali.
Wtedy Pixy by musiały postawić tu bastion i kto komu rozwali bastion? No nic, także to KVK również się tutaj za dużo nie dzieje. Przejdźmy dalej, bo tutaj za dużo się nie wydarzy póki co. Tak remisowo bym powiedział na razie. Nawet jest 50/50 przy Nekrosku, nie? Tutaj jest dużo akcji, przynajmniej tak wygląda na tym podglądzie. Pixy, no, mają tam świnki. Tam widzę, że chłopaki na Discordzie narzekają trochę na akcję, która tam się działa u nich na 80, a my przejdźmy do kolejnego serwera. Tutaj również jest bardzo podobnie, chociaż niebiescy są lekko do przodu wysunięci. Kto jest drużyną niebieską? HB. Czyżby to było HD? Tak, to jest to HD, więc serwer 500 z tego co kojarzę. Na Discordzie też jest jeden gracz z tego serwera, więc tak, 500. Dlatego go kojarzę. I jak to dla nich wygląda? TDC. Tych to w ogóle nie kojarzę, kto to jest. I jednym przymierzem weszli? Nie, tu jest drugie. 0. Nie wiem, nie znam ich, szczerze mówiąc. No i jak to wygląda w polu? W polu to wygląda tak, że HD posuwa się do przodu, nie? Tutaj sobie budują kolejną wieżę. Godzinka tylko i będą mogli wchodzić i niszczyć. Czy jakieś bastiony tutaj są? No bastionów nie widzę. W ogóle keepa już postawili. Ej, tu też jest keep. No, tutaj grają bez bastionów póki co. To jest jakaś akcja. Chyba kawalerią chcieli wpaść, ale piechota ich zatrzymała. Piechota z kawalerią. Także bardzo podobnie to wygląda, że budują się dookoła jak Pixy. O, HD walczyło z wami w drugiej strefie, poddali się po 4 godzinach i macie 2 ptaki. Zaraz zobaczymy, która to strefa. Druga, to była ta strefa, tak? Zaraz tam przejdziemy, co tam się dzieje. Jak macie walki prawdziwe w strefie trzeciej. No, ale jeszcze wrócimy do HD. Jeszcze wrócimy do HD na chwilę, żeby zobaczyć, czy jest potencjał na jakiś bastion. Tutaj myślę, że można coś postawić, żeby popchnąć. Tutaj drugie Ali, więc to drugie Ali HD może postawić tu bastion. Tutaj dadzą bastion z HB. I powoli do przodu, tak? I powoli do przodu powinni ich wypchnąć. Sin 709. No, tutaj język emotek. Nie znam tych wiadomości. Jak je tutaj rozczytać na czacie na YouTubie. Ale przejdźmy do kolejnej strefy, tak? ED. Oby ED przegrało, żeby migrowali w ogóle z serwera 17. Wtedy będziemy mieli darmowe skórki, darmowe motywy miast, tak? Więc miejmy nadzieję, że ED przegrywa. BRS. Czy
Czy to jest ten serwer taki znany z BR coś tam? Spójrzmy na króla. Czy jest tutaj Mija? Tak, to jest ten serwer, tylko nie pamiętam ich tagu. Ale to jest na pewno ich drugi serwer, więc to może być ich pierwszy serwer. Tak, B&R. To jest ten serwer. Więc no, ED może mieć ciężko. Ale póki co, to oni robią rally na ich bastion. Kolejny bastion, kolejny Kuma. Więc chyba mamy metę, co nie? Żaden Mogro w garnizonie, tylko Kuma Lake One. Pewnie jakaś zaszyfrowana wiadomość. Bardzo możliwe, no. Na hieroglifach się nie znam, nie? To takie nowoczesne hieroglify troszkę. A, teraz walczycie z FR. Ich bijecie. No zaraz tam zerkniemy. A na razie tutaj patrzę na ED i na BNR i wygląda to też tak remisowo na razie, nie? Może lepiej zabudowani są BR, ale ED jakoś tak bardzo nie jest pchane póki co. No wiadomo, bastionem ich wypchają. O, w ogóle rally magów tutaj poszło i już zniknęło. No, tutaj chyba BNR wygra mimo wszystko. Ale dzielnie walczą chłopaki z ED. I zobaczmy, o kurcze. Tu już są zepchnięci w ogóle pod iglicę, no. Jednostronny mecz, jednostronne widowisko tutaj jest. Pod naprawdę tutaj ich wypycha mocno. Teraz pytanie. Czy oni się w ogóle bronią? O Jezu, jeszcze dali tą mgłę wojny. Bardzo dobra mgła. Bym powiedział. Bardzo dobre użycie mgły. No ale jeszcze trzeba będzie utrzymać te iglice ile? Nie no, 8 minut tylko. Dadzą radę chyba, co? Zobaczymy. Tutaj może być interesujące. To może być naprawdę interesujące, chociaż nie widzę, żeby się kwapili do obrony iglicy. Chociaż trochę ich tutaj jest, ale są bardzo z tyłu. Ile tam mgła jeszcze będzie? Bo tak wyleciało mi z głowy. 3 minuty, tak? Że tutaj może być jakaś akcja. Tutaj może być jakaś akcja, ale wrócimy tutaj. To jest który? 69, tak? Wrócimy tam za chwilę, bo widzę, że możemy puścić pewnie politykę, którą oczywiście chcemy puścić. Mamy już max leczenie zrobione. Już albo dopiero, zależy wiadomo, kto gdzie siedzi. Co chcemy zrobić teraz? Może jeszcze więcej leczenia, co? Ile to czasu trwa? 4 godziny, po pomocach będzie 3 godziny. Koło północy powinienem jeszcze być, więc możemy to puścić. Także wymaksujemy sobie darmowe leczenie na maksa. Wyślijmy zbierać manę, bo widzę, że mamy jeden wolny legion. A że nic się nie dzieje póki co u nas, to trzeba korzystać. I co chciałem jeszcze zerknąć? Na szpital, tak? Ile mamy leczenia? Bez runy. Bez runy mamy prawie 1 000 000. Więc no musimy coś uleczyć, bo widzę, że jest puściutko. Zaraz będzie full eliksirów. Ja tutaj byłem naprawdę gotowy na wojnę. No a jest jak jest. Podleczmy może tak 100 000. Kto wie, może jeszcze wróg tu do nas przyjdzie. Jak wygląda puszowanie z ich strony? Teraz pytanie bardzo ciekawe, nie? To jest jeden bastion. Czy on ich zatrzyma? Tutaj by musiał być drugi bastion, żeby ich próbować zatrzymać, ale nie wiem. A jak w ankiecie to było? Co wybraliście w ankiecie? W ankiecie wybraliście, żebyście odpuścili.
Z2 i skupili się w 100% na Z3. Stream Elements widzę, że tutaj czuwa i usuwa jakieś wiadomości. Czy coś ciekawego tutaj było? Same motki. No nic, tutaj Stream Elements czuwa nad czatem. Troszkę zaspamione było, ale już jest ogarnięte. Więc proszę nie spamować. A my... No co? Ja też bym odpuścił, szczerze mówiąc, Z2. Z3 jest bardzo ważna. Czy wróg może do nich wejść potem? Jasne, że może do nich wejść. Nawet jakby tą bramą piątką by mogli do nich wejść. Pewnie tak będą próbowali robić. Ale my... też pewnie tutaj przyjdziemy, co nie? Zobaczymy, nie? No KVK naprawdę. Zagadka, zagadka. A jak wygląda w ogóle u nas, na naszym KVK, jak wygląda podział sił? Czy coś się zmieniło? To jest Fate K211. No, w odwrocie są teraz K211. Co by nie mówić, są w lekkim odwrocie. Chociaż front, który to jest? Powoli coś tam niszczą, więc no... może tak remisowo nawet. Może nie skreślajmy ich za szybko. A tutaj? Też tak remisowo. No dobra, tutaj mamy u nas ogarnięte wszystko. Wróćmy do Macieja zobaczyć, co tam słychać. Bo podobno mgła już za chwilę powinna zniknąć. Więc możemy być świadkami jakiejś ciekawej akcji, tak? Mgły już nie ma. Albo się nie wczytała, ale chyba już jej nie ma. Ale to nie FR jest w natarciu, tylko pod. Ze swoimi legionami kawalerii. Tutaj jest wsparcie jednostek dystansowych. Fajnie to wygląda, no. No i wjazd, jak do siebie. Nie wiem, czy FR może ma downtime, czy jak to wygląda. Może dopiero będą się budzić. No ale jak się obudzą, to z ręką w nocniku, no. Ciężko będą mieli o powrót. Wyczyszczeni wszyscy zostali. Niektórzy próbują uciekać, ale tak jak mówię, no. Przed kawalerią nie uciekniecie. Tutaj bardzo dobry blink, żeby zatrzymać resztki graczy, którzy próbują uciec. No niestety, jednostkami latającymi nie możecie wejść do czyjegoś miasta, więc ten legion również musiał upaść. Nie, no nie widzę tego, żeby wrócili, nie? Chyba że naprawdę obudzą się za 3 godziny i jest to bardzo mocno azjatycki serwer, ale zobaczymy. Raczej ciężko. Ciężko będą mieli. No tak jak mówię, no wejście tutaj, na górę, z cudem to będzie graniczyło. Mogłeś nie sprawdzać? Po prostu nie wyczuł niebezpieczeństwa. No, to niebezpieczeństwo to było widać już tutaj, jak się gromadzili. Jeśli mówisz o tym legionie, który próbował uciec. No tak jak mówię, no właśnie po to jest kawaleria. Ale u przeciwników słabo ta aktywność wygląda. Tak jak mówię, może śpią, tak?
No ja też bym... Jakbyście weszli do nas na KVK w godzinach, nie wiem, 3 w nocy, to też byście widzieli tutaj, nie wiem, z 5, może 10 ludzi na polu walki. Tak, żebym nie skreślał od razu. Ale no, powrót będzie mega ciężki. Powrót będzie naprawdę mega ciężki. No w ogóle nick Warszawa 1920. No to co, tutaj już mamy chyba można powiedzieć po strefie trzeciej. Kolejne wieże zniszczone. Oj, chyba tutaj morale całkiem opadły. Bo już nawet nie wychodzą z miast. Może tam jakiś jeden legion gdzieś idzie sobie city hopping zrobić jakiś, ale... Chyba morale im opadły dosyć. Tylko piechotę sobie wysyłają. U was 60% to Wietnamczycy i inni Azjaci. Masz super ekipę Polaków. No widzę właśnie polski taki... Wiadomo, że nie można być pewnym, ale raczej polski nick Warszawa. Powiedziałbym. Więc z dobrą ekipą na pewno walczy się przyjemniej. No a co do pod, to myślę, że tutaj już macie wygraną strefę raczej. W ogóle bardzo defensywna twierdza mówi mi o tym, że wróg raczej próbuje się bronić, opóźnić, niż atakować. Chyba że chcą przetrwać swoją noc, ale jak mówisz, że macie Wietnamczyków, no to powodzenia im życzę również w nocy. Tutaj było HD, patrzyliśmy. HD raczej tak lekko wygrywało, tak, bo budowali się do przodu. I tutaj na górze B&R wygrywało. A jakie są u was tutaj na tym KVK drużyny? Może to jeszcze mnie ciekawi, zanim przejdziemy dalej. Kto jest z kim? Z kim jest pod? Nie macie drużyn jeszcze? A będą drużyny w tym? W FZ? Czy jednak solóweczki nadal planujecie robić? Mówisz, że będą jakieś drużyny potem, być może. No u nas też może się dużo zmienić jeszcze. Póki co to my solo idziemy, ale zobaczymy jak to będzie. Przejdźmy dalej. Tutaj wszystko zobaczyliśmy. Czy ktoś tu jest ciekawy? MFD z tych znanych sojuszy. A jak wygląda mapka? No 50/50. Z kim oni walczą? MFD niebiescy, a różowi BP? Nie, to jest MFD. Co nie? Czyli MFD jest różową drużyną, a niebieską jest 7 Up, 1 Up, no tak, 1 Up. Czy są jakieś bastiony tutaj jeszcze? Dookoła nekroska, bardzo znana taktyka. Jedni i drudzy się budują. No bo tutaj już nie ma co robić zbytnio. Jest jeden bastion drużyny 7 Up. Jakieś counter rally poszło.
3 kontrrali poszły, nie? 3 kontrrali łuczników. Miasto mi zasłania, nawet nie miasto, tylko ten hełm i nie widzę cyferek, jakie obrażenia tutaj dostaje to rally. Obrażenia całkiem spore, ale pewnie buffów też ma bardzo sporo. No bo to w końcu kuma. $60,000, 50,000, 24,000. Tak średnio to 20 parę tysięcy, chociaż tutaj była seria 60. Więc 5 razy większe obrażenia tutaj dostaje to rally. O, w ogóle garnizon się zmienił. Mogro widzimy teraz na murach. I obrażenia wzrosły. Oj, wzrosły. Bo wcześniej było tych obrażeń po 6,000, po 8,000, a teraz mamy 12,000. 9,000. Nie wiem, czy to sam garnizon zmieniony, czy jednak kapitan jest słabszy. Chociaż wróciło do normy, nie? 9,000, 10, taka norma. Teraz ponownie kuma jest na murach i mamy 8,000, 8, 9, 11, no podobnie dosyć. Ale chyba kuma lepszy, co? Ale na pewno ciekawie to wygląda. 3 kontrrali łuczników. Oho. Cztery Battle Acceleration poszło. Teraz powinno jeszcze szybciej to rally upadać. Ale chyba nie upadnie, nie? Można tak obserwować i nie widzę, żeby to upadało. A inne fronty? Raczej nikt nikogo nie przypycha, więc walka o ten bastion jest głównie. Przejdźmy dalej. Vikingos, tak? Tutaj jest? Nie, Mojo. Mojo i Vikingos. Na kogo? SR i... Nie wiem, co to jest. G&R, okej. Dobra, wróćmy tutaj na pole walki. Jeden bastion tutaj jest postawiony, ale już żadnej akcji nie ma. Stawiają wieżę poza zasięgiem i... Oddalmy trochę, bo jest dużo akcji tutaj. Chociaż przybliżmy, żeby zobaczyć, kto tutaj prowadzi. Powiedziałbym, że więcej jest graczy SR. Oni niszczą to, czy budują? Budują. Próbują budować, może tak powinniśmy się wyrazić. I tutaj jest jeszcze bastion. SR. Czy tutaj przyszedł w ogóle Kero? Nie, to nie jest serwer Kero. Kero gdzieś indziej poszedł. A myślałem, że tutaj przyszedł Kero. Dziwne. No, w każdym razie tutaj już bastiony były postawione, wybudowane i raczej przegrywa drużyna pomarańczowa, tak? Czyli przegrywa Mojo z... Przynajmniej w terenie póki co, tak? Pamiętajcie, że może być zła godzina, kiedy obserwujemy dane królestwo i... Jakbyśmy spojrzeli za 5 godzin, za 6 godzin, to sytuacja może być zupełnie inna. W każdym razie, póki co powiedziałbym, że SR wygrywa tutaj. A tutaj DTF jest chyba
drużyną przegrywającą. Tak. GDW i WW wypchnęli ich niemalże już za iglicę. Kto tutaj był? AD i DTF. A w ogóle ciekawostka, z wieloma graczami, którzy są teraz w AD, mieliśmy się połączyć, ale wybrali połączenie się z AD. Więc na przykład kto by do nas przyszedł? Jade Frost. Nie wiem, czy Al-Fakir był tutaj, czy nie. Anna by przyszła, jeszcze tam inni gracze, nie? Sirmu chyba nawet. Tutaj przyszło do nich chyba z 40 graczy. Jak tam Laluś? A gdzie jest Laluś? W WW? W WW? Bo nie wiem, tak zmienia te przymierza. Znaczy zmienia. Wyrzucają go. Ja nie wiem, jaki on ma nick nawet. On ma na sy coś, nie? Jest. Snoopy. Ej, 3 miliony zasług ma tylko. Co sądzisz o graczu? Nie no, coś tam walczy jak na gracza T4, to... Chociaż trzeba porównać, tak? Porównajmy go z kimś. Z Sionem. Ma więcej zasług. Luluś. A Pasior? No, Pasior na przykład dominuje. Prawie 5. Raczej takich graczy podobnych mocą wyciągam. Ogólnie spoko, nawet powiedziałbym, ale zawsze może być lepiej. Pasior ma więcej zasług. A ten, Betsol, też ma prawie 5. Więc... Laluś coś powolutku te zasługi zdobywa. Widzimy, że gracze, którzy mają 50 milionów mocy, mogą mieć już 5 milionów zasług. Jak na standardy WW. A może jest tutaj gdzieś na polu? Bo chyba nic nie pisał na Discordzie ostatnio. Chyba że na randeczkę się szykuje. Domaczka. Z pewną niewiastą. O, mamy tutaj Dedrunctusa, który jest w WW. Nie wiem, stream mi wywaliło chyba, czy coś? Ale już jesteśmy z powrotem. W każdym razie... Lulusia tutaj nie widać. A jest tutaj, zobacz! Skogul z... Jak ona? Mu. Skogul legendarna, przebudzona Mu. Jednostki T4. Wbiega na teren wroga, dzielnie walczy, no to mi się podoba. Tak trzeba grać. Jest Lulek, no. Jakby Lulka mogło nie być. Myślałem, że może na randkę się szykuje, ale widać, że sojusz ponad kobitki, tak? A tutaj jest drugi legion piechoty. No i to jest zawodnik, tak? 2 legiony piechoty. Wysyłane cały czas. A kto tam był? Kuma z Goreszem, nie? Tak, Kuma z Goreszem. No, Lulek tutaj ciśnie.
Także są tam jeszcze jacyś Polacy, jak widzimy, bo Drunktus na czacie się tutaj również udzielił, że jest z WW. To Lulek tylko piechotą gra? Czy jak to wygląda? Może zobaczmy. Po duszku mogliśmy go wyśledzić, no. To nie on. Gdzie ma miasto? Byśmy zobaczyli, czym wychodzi. Ale chyba tylko piechotą. Póki co. Chyba, że gdzieś tutaj magowie są ukryci. Ale za dużo ników jest, żeby to znaleźć. Pewnie musi wbić jakąś ilość piechotą. No właśnie. U nas takie same zasady, także Majorka, szykuj tutaj Goresza. Nie, no nie widać tutaj go. Aż mi tutaj zlagowały jakieś efekty. Nie będziemy go szukać, bo i tak go nie znajdę. Raczej piechotą tylko grywa. Tak mi się wydaje. Ale jest na polu walki, tak? Jest akcja, Lulek jest. Trzeba docenić, trzeba docenić. Ale aż ciekawe, że tutaj DTF i AD przegrało. Ale jeszcze muszę zobaczyć, jak ich strefa druga wyglądała. To jest ich strefa, więc tu jest ich strefa druga. Hej, taka remisowa dosyć. Znaczy na plus, nie ma co gadać. Tutaj mają dwa ptaki, nie? Więc wygrali, można powiedzieć. Główny cel osiągnięty, ale wroga do końca nie wypchnęli. Ktoś im niszczy wieżę. Guldur, jak ja go nienawidzę. Był magami? Oczywiście, że jest wymagana gra piechotą w VP. Może nie mamy sztywnych jakichś tam reguł, że musisz wbić, nie wiem, 1 milion zasług piechotą. Ale trzeba grać piechotą. Wiecie, tak jak teraz, no to nie ma co wymagać, jak nie mamy walk tych zasług. Ale na sam koniec KVK zobaczymy, jak to będzie średnia, jak będzie wyglądała średnia zasług w VP. I zobaczymy, komu powiemy papa. Masz 100 000 zasług piechotą, to ja, gdzie gram kawalerią, mam chyba z 600 000. A na pewno 500. No dobra, AD chyba przegrywa, znaczy AD, no przegrywa. Tutaj byli. A WW wygrywa. SCL wygrywa, więc przymierza Lulka wygrywają, tak? Tutaj MFD walczyło. No i na dole Mojo i Wikingowie też przegrywają, także przejdźmy dalej. FSK, no musimy to zobaczyć, tak? Myślę, że musimy to zobaczyć wspólnie. Więc również przymierze, z którym graliśmy poprzednie KVK. Zobaczymy, jak sobie radzą. A tutaj kogo mamy? Sura, też znane przymierze, z którym kiedyś walczyliśmy. 14XS? Co to jest? A to są Brazylijczycy, nie? To z nich zostało raczej. Którzy poszli na 80. Tak mi się wydaje. Tak, bo oni byli tymi Alpha, Sigma i reszta. To są oni.
Ja mam te 5 i się nie liczę, ale ja z te 4 praktycznie grałem piechotą. No bo leczyłem te 4. O, czat mi się zablokował, a tutaj widzę, że Drunktus odpisał. Dyspozycje są odpalone i dużo osób piechotę wysyła, żeby szybciej 1 milion zasług zdobyć. A, to wszystko mówi, dlaczego Lulek poleciał grać piechotą. Po surowce, jeszcze pewnie mana jakaś odpalona. Kto by nie szedł? Lulek cwana bestia. Ale wróćmy tutaj. Jak to tutaj jest remisowo, bym powiedział, jeśli chodzi o teren zdobyty. A jak to wygląda w polu? Mamy już bastion. Bastion Sury. No, Kuma jest grany wszędzie, absolutnie wszędzie. Nikt nie gra Mogro aktualnie. Tutaj zbudowany teren, nie? Tak. Nie, jest niszczony. O proszę. Ale ten bastion chyba dobry jest, tak mi się wydaje. Czy on nie sięga tutaj do tego terenu? No, ładny bastion. Naprawdę ładny bastion. Musieliby albo dookoła iść, albo ten bastion spalić. Podoba mi się ten bastion. Zaraz pokażę, spokojnie. Tylko skończymy to KVK. Tak patrzę, kto tutaj jest, jak sobie radzą nasi przeciwnicy z poprzednich sezonów. I to Surach chyba, nie no, to jest remisowo na razie, nie ma co gadać. To jest taki remisik, bym powiedział. Fajny bastion mają, naprawdę. Naprawdę mają niezły bastion. O, tutaj chyba nie ma walk. O, FSK nie ma walk. Czy mają walki? I poszli po hydrę. FSK poszło po hydrę, no nie mówcie, że FSK uciekło od walk. FSK uciekło od walk. Nie poszli w ogóle w stronę Necro, tylko poszli się zabudować do hydry. To jest FSK, który znam po prostu, nie? To są oni. Z2 pewnie wjebana, znając życie. A nie, mają jednego ptaka, więc gratulacje. Ale... A tutaj druga strona. Czy wygrali? Wygrali, bo tutaj jest chyba NM jest od nich, nie? Nie wiem, do kogo należy NM. Tak, NM jest z nimi. No dobra, NM tutaj dookoła poszło i ich odcinają przeciwników. Czyli kto tutaj przegrywa? Z2. Sura, tak? To jest Sura i ASC? Nie, ASC z kimś tam. SVR. A i tutaj też są walki, tak? Czy tutaj jest remisik? Nie no, jakby był remisik i podział, to by nie było tej grupy tutaj, która pilnuje. Ale upadło, nie? Ale to ASC upadło. Taki mocny sojusz był kiedyś. Jak FSK tutaj sobie ciśnie ich, które FSK w ogóle, które skręciło od razu po hydrę, coś pięknego, naprawdę. Dyspozycje są odpalone, żeby 30 milionów dostać many. O! 30 milionów many to całkiem spora ilość. No to Lulek naprawdę zachłanny jest na tę manę. Ale te 4 ciężko będzie mu wbić. Ale wracając, to jest naprawdę fenomen na skalę wszystkich KVK. Nikt takiego zagrania nie zrobił jak FSK. Uciekli w ogóle od Necro i poszli sobie zabudować hydrę. Genialne, genialne.
Mówisz, że dziwna mapa? No, dużo wejść tutaj jest. Po 2 wejścia na jedną strefę, więc naprawdę mnóstwo. Tutaj może się wydarzyć wszystko tak naprawdę. No ale póki co zobaczmy na FSK, zobaczmy w ogóle... Bastion już tutaj mają, what the shit. Ej, tutaj jest chyba jedno przejście, nie? Żeby się przedostać. Chociaż nie, mogliby... Wróg może jeszcze dołem pójść. Dołem tędy i tym mostem. Chociaż pewnie tutaj już idzie NM, które się zabuduje. I tutaj postawią bastion. GG, naprawdę. I to pewnie idą na 2. No, idą oczywiście, że na 2. 2 bastiony po tej stronie mostu i bastion FSK w tym miejscu. Powodzenia. I jeśli chodzi o zabezpieczenie hydry, fajny bastion, naprawdę fajny bastion. Ale no, kto by chciał tak walczyć jak FSK? Umówmy się. No to jest typowe FSK, czyli wciągają na swój teren, stawiają 6 kipów i przebijaj się. Tak to wygląda. Mają mocny bastion, mają mocnego Kayla z wymaksowanymi dekoracjami. I tak się gra na FSK. Wiem co mówię, bo walczyliśmy na nich. A zobaczmy jeszcze w ogóle, ile zasług ma gracz o niku, jak on miał, Zaborg, tak? Tak, Zaborg. 7 milionów 8. Dobry wynik, dobry wynik. Ciekawe, czy jest zadowolony, że takie strategie są tutaj grane w FSK. No. Także tutaj widzieliśmy Sura z tymi. FSK, wiadomo, unikają walk i się budują, gdzieś blokują. No i ASC... Nie wiem, bardzo im to długo zajęło. Nawet nie postawili żadnej wieży na górze. Więc oni chyba również poszli od razu zabezpieczać hydrę. Czyli mentalnie już przegrali ten pojedynek. No, a wracając do moich zasług piechoty, to teraz możemy wrócić, bo przejrzeliśmy wszystko, od razu wyślemy na manę. Jeśli chodzi o moje zasługi piechotą... Szkoda, że dziś nie ma walk. No ja się tak napaliłem na te walki u nas. Gdzie w rankingach, prawda? Zasługi. Piechota. Prawie 600 tysięcy. I nic z piechotą nie było... Nie było tradowane nic. Więc całkiem taki spoko wynik, nie? Wiadomo, że jeszcze nie walczyliśmy tak na poważnie, więc ten wynik będzie na pewno większy. Ale myślę, że spoko. 600 tysięcy na strefę drugą, gdzie nie było tak dużo walk. Myślę, że dobry wynik. Gratulacje, jestem dumna, na coś się przydaje, no wiesz. Wiesz, ile ja tutaj zabiłem jednostek dystansowych wrogiemu przymierzu? Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile w tych 8 milionach zasług, ile tam szpitali zrobiliśmy wrogom. No właśnie, jak ten nasz przeciwnik ze strefy drugiej, jak sobie radzi? Ej, remisowo, nie? Dosyć. Chociaż bastionik tutaj jest. Pierwszy bastion od Wolfów. I już jakiś rally chyba leci, co? Nie jestem pewny, czy będą w stanie filować to rally. W ogóle ten bastion jest taki, nie wiem, obronny bardzo. Agresywny bastion to stawiasz gdzieś tutaj. I jesteś pewny, że go utrzymasz.
A ten bastion jest taki, no, żeby zablokować przeciwnika. Scroll mi nie działa. O, już działa. Co tutaj się dzieje? Tutaj się nic nie dzieje. Jedni próbują budować, drudzy próbują budować. Ale tak naprawdę nikt tego nie buduje. Ta wieża jest budowana, nie? Tak, 13 minut. Ten bastion mnie ciekawi. Ja myślę, że nie będą mieli jak filować tego rally. To rally padnie. Najgorsza rzecz jaka jest, że nie mogę przetestować zasięgu dla łuczników, jak to działa. Czy to w ogóle działa, czy to usunąć i zmienić sobie polityki. No, zobaczcie jak tutaj ich obijają. Ciężko będą mieli to sfilować. Agresywne wyjście do przodu. I obijanie piechoty, która chce dojść do rally. Dobra, wyślijmy na manę i oblećmy resztę KVK. No bo tutaj myślę, że to rally jednak upadnie, prawda? Ja chciałem Tobina sobie zrobić na na Z3. A tu nie ma walk. Poczeka. Jak szpital. Godzina i będziemy mieli full. No te czwórki będę musiał leczyć z eliksiry. Co mnie troszkę boli. Jest jakiś abys? Chociaż tyle. Ale no te zasługi się nie wliczają w poczet tego. A tu miał być rekord, nie? To szedłem po rekord, a mi tutaj uciekli ze strefy trzeciej. A chciałem takie 40, myślę, milionów można było wykręcić. A kolejne KVK może takie nie być. W zasługi dorodne. No dobra, my jesteśmy 72. 71 oglądaliśmy. I tutaj chyba ostatnie KVK, jakie zobaczymy, bo tutaj już jest naprawdę ich mnóstwo. A zobaczmy w ogóle jak się budują, nie? Takie mniejsze królestwa. Jak się chce to można, że zero wymóweczek. No jak nie mam wroga, to jak mam to zrobić? Niepotrzebnie wróciłem, bo poszliśmy na serwer i wróciliśmy do miasta. Chyba że to są nowe już serwery, które weszły na mapę i nie mają Z3 jeszcze. No, u nich dopiero będą otwarcia bram. Także poniżej nas już chyba nikt jeszcze nie ma otwartych bram. Ale zobaczymy jeszcze. Tam 2 KVK zostały, nie? 2 serwery KVK. Jak będę chciał, to znajdę wroga.
Myślę, że tutaj już powoli ten wróg się ujawnia. Takie mam przeczucie. No ale może się mylę, może się mylę. 74 pewnie też jeszcze nie mają otwartych bram. No, 0 walk. Raczej te serwery niżej nie pokonały tych mrocznych tak szybko, więc... Więc dopiero jutro im się bramy otworzą. Ale żeby zrobić wszystkie KVK, to zrobimy wszystkie KVK. Chociaż jeszcze mamy koka do zrobienia, nie? Oczywiście George'a jeszcze poszukamy. Zobaczymy, bo on tam jest. On tam poszedł ze swoją ekipą piratów. Nie, no tutaj nie ma co. Ciekawe, gdzie jest George Ruski. DYH. To byliby piraci? Tą mapkę jeszcze sobie zerkniemy, nie? Bo wydaje się ciekawa. A, tutaj jest Kero. Bix S w ogóle. Ach, to chyba jakaś podróbka, co? Nie mogą być oni, że oni. Dobra, tam był chyba Giorgio, nie? Tak mi się wydaje, że Giorgio był. Tutaj gdzieś. To jest chyba George, gdzieś tutaj. A przynajmniej mapkę zobaczmy, jak to wygląda. Strefy pierwsze są 4, prawda? Tutaj były strefy drugie. Aha, bo to są po 2 strefy pierwsze, okej. Znaczy drugie, a tutaj są te strefy. Oni w ogóle już do smoków doszli? Nie, to na pewno nie jest... George już do smoka by nie doszedł. Wracamy, ale mapka myślę, że trochę... Może lepsza nawet od tej, co mamy. Mniej się dzieje, wchodzisz jednym wejściem, bijesz się z jednym i tyle. A nas tutaj dodżują. Zobaczmy tutaj w ogóle. A tutaj dopiero idą do smoka, o. I tak powinno to wyglądać. Masz jedną strefę, drugą. Jedna strefa trzecia, której się... Czy dało się te strefy najechać? Chyba bramą 4, co? Tak mi się wydaje. No ale jest jedna brama do najazdu, a u nas są chyba 3 albo 4. Tam będzie się działo dużo. Ciekawe, na kogo się wszyscy tutaj zbiorą, bo na pewno to nie będzie tak, że wiecie, to będzie wyrównany podział sił. Tylko będzie raczej skupienie się na jednym obozie. A my nie mamy sojuszników, więc możemy to być my. Idę się napić. Znaczy idę. Nalałem sobie po prostu. No dobra, takie ostatnie zerknięcie, co się tutaj dzieje u nas na KVK. Mówiłem, że to rally upadnie, no. Jasnowic niekoniecznie, to widać było po tym, że ciężko by mieli to filować. Więc tutaj tak remisowo bym powiedział nawet. Póki co. Po drugiej stronie
K211 raczej powiedziałbym, że lekko, bo lekko, ale jednak w odwrocie. No dobra, niszczą im wieżę. Bardzo w odwrocie, nie? Próbowałem być miły, ale jak im niszczą tutaj wieżę i mają więcej terenu, to już jest ostatnie podrygi. To są ostatnie podrygi. A tutaj jeszcze mieliśmy info. A chociaż Fate tutaj na tej stronie sobie dobrze radzą. Ale że nie bronią wieży? Czy tą budują dopiero? Tę budują i tam odpuścili. Ciekawe. Myślę, że łatwiej jest zabić kogoś, kto niszczy. Ale jak mają fokus na tym, żeby tutaj postawić wieżę. Więc może jeszcze ich nie skreślajmy, bo budują mimo wszystko. Zobaczymy. Zobaczymy potem. No to co? Moje strefy remisowe póki co. W miarę. Na naszym KVK. Strefa VP22. Wolna od walk. I zerknijmy jeszcze do chłopaków na 80, czy nadal się męczą z tymi bastionami. Oni to są który? Serwer. 30 NA w ogóle już widać tutaj z oddali, że tradują. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj jest. Nadal jest to rally. Na ten bastion. Mamy Mogro, co ciekawe. Ej, oni tracą to już po 20-30 tysięcy na hita. Chyba już sporo tych przyspieszeń weszło, co? Przyspieszeń bitwy oczywiście. Ale ten Mogro dostaje na łeb, tak patrzę. Jeśli patrzymy na te białe cyfry. 22 tysiące na hita? Chociaż nie, to rally też dostaje po 20. Ciekawe jak tam pupile, nie? Który pupil co robi? Ej, szybko ten bastion jakoś spada. Chociaż pewnie podmieniają te jednostki. Ale zobaczcie jak szybko tu trzeba podmieniać te jednostki. Naprawdę. Ciekawe ile ta walka już trwa. Czy możemy to sprawdzić? Czy możemy to sprawdzić? Ogólnie walka zaczęła się od 14, praktycznie o 15 UTC. Jeśli chodzi o zasługi, no to przewaga ogromna, w topce oczywiście samej, dla graczy TC. $8 milionów, 6, 5, 5. Ale chyba łatwiej ma po prostu sobie, wiecie, sam filować ten bastion, bo pewnie większość zasług jest z bastionów. Więc, no tak pojedynczo z rally to nie wbijesz dużo zasług, a widzę, że tutaj raczej walk na open fieldzie nie mają za dużo. Chucky coś próbuje działać, ale czy to działa? Nie jestem pewny. Zapomniał o Lilce, ewidentnie. I jest tylko na polu walki. Oj! Spalili im bastion. No, GG. Ten Mogro chyba nie siadł, co? Dobra, Chucky tutaj jest na polu walki i Brego. Reszty nie znamy. Ale chyba... No na pewno wybudowali, tak? Ciekawe, czy po prostu odpuścili z tego względu, że wybudowali ten bastion. Już nie pamiętam, czy ten bastion się wybudował wcześniej, jak patrzyliśmy, czy nie. Bo może tak taktyczna przerwa.
na spalenie bastionu. Wiecie, że czekają, aż oni pójdą spać. I wtedy zaczną filować i trzymać. Tak jak mówię, nie znam czasu, w jakich grają to TC. A jeśli są z Azji, to faktycznie mogą dopiero się budzić. Także co, no. Tutaj remisowo na razie bym powiedział. To, że raz spalili bastion, jasne, fajna sprawa, ale trzeba jeszcze przetrwać noc. Także zobaczymy. A na górze dominacja. Na górze jest dominacja FA, więc góra dla nich, środek remisowo i zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądało. A ja wyślę swojego Ordo do budowy, bo już wybudował drogę, przy wieży pewnie nie ma miejsca już. A jest jedno miejsce, ale to Agnes gdzieś odeszła do VP4. A przy drodze mamy miejsce na budowę? Oczywiście, więc budujmy drogę. I tyle. No u nas niestety dziś za wiele nie wskuramy. Pobudowaliśmy co mogliśmy. Pooglądaliśmy co mogliśmy. Parę przymierzy, parę serwerów już swoje strefy trzecie przegrało, bym powiedział. W niektórych strefach jest zaciekła walka. Na naszym KVK na pewno ta walka jeszcze będzie, bo widzę, że tak w miarę porówno to wygląda. Może K211 troszkę z tyłu, ale zobaczymy, tak? Jutro jak to będzie. No i zobaczymy, jak będą jakieś walki, to będzie kolejny stream. Ja w każdym razie tutaj będę się z wami żegnał. No niestety, tak będzie koniec, będziemy kończyli. Nie będziemy streamowali budowy. Byłem napalony na walki, no niestety nie udało się. Także trzymajcie się. I jak będzie wróg, to będzie kolejny stream. Także trzymajcie się jeszcze raz. Dobrej nocy. Elo.